tym odcinku. Burza piaskowa. Zabawy w piasku. Dobry wujek, czyli parkingowy. I szutrem na Gara Meduar. Cześć! Witam na kanale Okiem Plecaczka i zapraszam na kolejny odcinek z serii Motocyklem przez Maroko. Jesteśmy w Merzouga i wracamy z kampu na stację do naszych motocykli. Tak, mamy za sobą 5. dzień naszej podróży, 30 kwietnia, czyli końcówkę kwietnia. Jesteśmy u bram Sahary. Wczorajszą noc spędziliśmy pod namiotami, śpiąc na pustyni. Mała podróż na wielbłądach, na zachód słońca. Dzisiaj pobudka o 6, żeby zobaczyć wschód słońca. Niestety ze względu na zbliżające się opady, tak nam powiedział przynajmniej właściciel obiektu, w którym nocowaliśmy, no, wschód słońca się nie udał. No, początek zapowiadało się bardzo fajnie, natomiast 6:33, bo o tej godzinie dzisiaj wstawało słońce, przyszły chmury, tak naprawdę zrobiło się ciemno. Chciałem zrobić timelapsa, no timelapse też wyszedł jak wyszedł, o tak można powiedzieć. Natomiast tak, noclegi na pewno polecamy. Fajna organizacja, motocykle zostawiliśmy na pobliskiej stacji benzynowej, stamtąd zostaliśmy odebrani jeepami 4x4, skąd przewieziono nas około 20-25 minut na pustynię. Tam już były przygotowane wielbłądziki, przebraliśmy się, bo pojechaliśmy też w ciuchach motocyklowych tymi jeepami. Wzięliśmy ze sobą wszystkie rzeczy z motocykli, na spokojnie się zdążyliśmy jeszcze przebrać. Później jakże przepyszna kolacja składająca się z 5 posiłków. No przejedliśmy się, ale no wszystko było tak pyszne, i tadziny, i mięsko z grilla, jakieś ziemniaczki, marcheweczki, fasola, no wszystko w atmosferze barberyjskiego whisky, czy marokańskiego whisky, czyli miętowej herbatki. Do tego soczki pomarańczowe i na koniec na deser owoce, które były przepyszne. No dzisiaj udajemy się już w kierunku Atlasu Wysokiego, gdzie będziemy mieli noc. Tak, wjeżdżamy jeszcze teraz niżej w stronę pustyni. Zobaczcie sobie, jaka fajna, delikatna burza piaskowa. Mamy wielbłądki, które idą sobie. No, śmieci, które latają z prawej do lewej. 28 stopni dodam. Jest taki chłodzący wiatr, ale no piasek jest, czy wchodzi wszędzie, bo czuć nawet między zębami, pomimo tego, że mamy pozamykane kaski, ale gdzieś się poprzedostawał i zgrzyta między zębami. Dobra, próbujemy i wjeżdżamy na pustynię. Najpierw powoli badamy teren. Podłoże wydaje się stabilne i twarde, tym bardziej, że jedziemy po śladach opon. Ale jest to złudne i za małą wydmą gleba. Hehe, tak to można na miękkie zbadać. Zwróćcie też uwagę, że nadal trzymam telefon i nagrywam. Wypchanie z tego piachu GS-a trzeba było robić w 3 chłopach. Ale później zabawy w piasku. Radocha jak u dzieci.
A my jedziemy zobaczyć bramę pustyni. Po niecałej godzinie wjeżdżamy do Arrisani, miasta liczącego około 20 000 mieszkańców. Do tej pory wszystkie żałujemy, że nie zatrzymaliśmy się przy tych sklepikach i nie zakupiłyśmy tych kolorowych chust za 15 dirhamów. Później były już 10 razy droższe. Risani słynie z targowiska. Niestety jest środa, bo w niedzielę odbywa się tu tradycyjny targ zwierząt, gdzie można zobaczyć targ wielbłądów, owiec czy osłów. Dzisiaj to mini targ, ale wiszące tuszki zwierzęce też były nie lada widokiem. Trochę kluczymy w uliczkach. Słucham? Śmierdzi farbą. No bardziej lakierem. Za mało po pustyni jeździliśmy. Jak zaraz zobaczycie, oczywiście znalazł się tak zwany dobry wujek, który pokazał nam, gdzie możemy łaskawie zaparkować motocykle. Parcar aqui. Parcar aqui é certo. Salam alaikum. Si tienes a parcar. El mercado. Su. Ale widzieliście te kury na wagi, tam żywe kury są na wagi. A te muchy? Te muchy na mięsie? No. Ja tak dalej przez przypadek to wszystko nagrywam tutaj. Jesteśmy w miasteczku Risani. Jest tu taki klimat, że normalnie szok. Targowisko z wszystkim i niczym. Dobra, ruszamy dalej w trasę. Niestety nie poszłyśmy na targ, chciałyśmy sobie poglądać jak to baby, ale dobry wujek chciał nam towarzyszyć, więc zrezygnowałyśmy. Trudno. Ale za to była kawka w barze. A przed nami kolejna brama miasta. Zauważyliśmy, że takie obiekty bardzo często są w południowej części Maroka przy Saharze. Nie wiem, czy to będzie odczuwalne i słyszalne, bo mikrofon jest w kasku, ale no, strasznie mocny boczny wiatr, który nadmuchuje piach. Temperatura 28 stopni, ale fajny chłodzący wiaterek, także jest dzisiaj dość przyjemnie się jedzie. Jedynie od czasu do czasu delikatnie spycha z drogi. Raz w lewo, raz w prawo. Krajobraz pustynnego zaczyna się taki, powiedzmy, pagórkowaty znowu robić. Powoli będziemy wjeżdżać. Bardziej górski krajobraz. Jeszcze trochę offroadu. Zjeżdżamy z asfaltu, by dojechać do Gara Medouar, czyli skalistego masywu w kształcie półokręgu. Choć wygląda jak wulkaniczny krater lub twór meteorytowy, to erozyjny masyw wapienny uformowany przez wodę i wiatr. Dzisiejsza pogoda z porywistym wiatrem nie sprzyja wjeździe na szczyt, ale chłopaki dali radę. Porywy są tak silne, że telefon trzeba trzymać dwoma rękami. Gara Medouar bywa nazywane przez mieszkańców kraterem więźniów. Z tego miejsca trudno uciec. Jedno wejście, strome ściany, surowy klimat, co czyniło je idealnym więzieniem naturalnym. A do tego zobaczcie sami.
ten otaczający nas bezkres. Nachylenie tego ostatniego odcinka to jakieś 22 stopnie. Nie widać tego na filmie, ale jest naprawdę stromie. A tak to wyglądało z perspektywy kierowcy. Dobra. Raz kozie śmierć. Jestem. Ciekawostka to w 2015 roku kręcono tu sceny do filmu Spectre z Jamesem Bondem. To tu rozgrywa się wybuchowy pościg po pustyni. Musimy troszkę zwolnić, bo stawiamy żagiel, że tak powiem. Widać zapewne ten piach, który się przemieszcza po drodze, ale no duje dość porządnie. Byliśmy właśnie na punkcie widokowym, ale wjechaliśmy i zjechaliśmy na szczęście bez żadnych przygód. I kierujemy się, mamy jeszcze 2 godzinki do hotelu. Dzisiaj taki dzień odpoczynku sobie zrobimy, aby nabrać sił przed jutrem. Tak, udało się ostatecznie wyjechać z tej burzy piaskowej. Powoli nawet gdzieś tam na horyzoncie zaczyna się rysować niebo. Także znikł ten saharyjski pył, a pojawia się powolutku niebieskie niebo. Zostało nam 100 km do celu, 1,5 godzinki. Także trzeba tu wziąć malutką poprawkę na odległości, które pokonujemy właśnie mniej więcej takimi drogami. Co prawda jeszcze troszeczkę wieje, ale już spokojnie jedziemy prosto, a nie pod kątem. Dziś jemy lokalnie u Berbera z patelni omlecik w takich okolicznościach przyrody. Pośrodku niczego. Pośrodku niczego po burzy piaskowej. A na koniec właściciel poprosił nas o wpis do pamiątkowej książki gości. Przepyszny omlet i herbata miętowa. Po jedzeniu ruszamy w drogę, zostało nam 80 km. W opisie kleimy lokalizację knajpki, polecamy przy kempie. Bardzo pyszny berberyjski omlet. Dobrze przyprawiony, do tego czarne oliwki i chlebek. Jedziemy dalej drogą N17. A krajobraz zaczyna się znów zmieniać. Przez chwilę są palmy, wręcz oazy zieleni. Skręcamy w R113 i wjeżdżamy w góry. Znów pojawia się surowość, brak zieleni oraz zakręty. Afryki. Co innego w Afryce może być jak Afryki? A jest GS, Afryka. Afryka, GS. A to była chyba Transat. Dwadzieścia kilometrów do hotelu.
końcu dogoniliśmy to błękitne niebo. Temperatura spadła do 22 stopni, teraz 23. Taki dość zimny wiatr się zrobił. No, dzięki temu dość przyjemnie się jedzie. Gdzieś w oddali widać góry ze śniegiem jeszcze. A krajobrazy, no powiem szczerze, z kilometra na kilometr różnorodne. Nie można powiedzieć, czy jest góra, później jest jakieś wypłaszczenie, później znowu jakieś wzniesienia, serpentyny. Także barwnie, kolorowo, różnorodnie. Znowu pojawiły się też niestety dzieci, które na drodze, której można jechać 100 na godzinę o dość fajnej nawierzchni, wystawiają na środku ulicy ręce do przybicia piątek. Nie wiem, jak to określić, ale no nie jest to zbyt mądre. Niezależnie czy jechał między nami samochód, czyli 2 motocykle, samochód i my z tyłu, no te dzieciaki tak troszkę bezmyślnie wybiegają i wystawiają ręce do przybicia piątki. I to najczęściej, teraz tak zwróciłem uwagę, to jest niewielkie odległości od szkoły, bo też tutaj trzeba zauważyć, że jeżdżą busiki, autobusy i rozwożą czy przywożą te dzieciaki do szkół. No niestety nagromadzenie tych dzieciaków powoduje, że jedno odważniejsze od drugiego wyciągają te ręce. Ja się bym obawiał przybicia, bo przy prędkości tak jak mówię, rzędu 80-100 na godzinę to dla tych dzieciaków no na pewno nie jest to przyjemność, a może też bolić. To takie krótkie odczucie z kolejnego dnia, gdzie mieliśmy do czynienia z takimi dzieciakami. Taki piękny, świeżutki asfalcik. Tam powiedział autostrada do nieba, a po bokach było oznaczone ścieżki rowerowe. A na poboczu radary. Tak, dojechaliśmy prawie na miejsce, do noclegu zostało 500 metrów. Miasteczko Tangier, o ile dobrze wymawiam. Dzisiaj trochę wcześniej zjeżdżamy, żeby sobie odpocząć po porannym, wczesnym wstawaniu na wschód słońca na pustyni. Hotel jak hotel, nic specjalnego. Był nawet basen, ale nie to jest najważniejsze. W barze było piwo. Dzięki za oglądanie i do następnego.